Dzień dobry Państwu, po raz kolejny, dzisiaj po raz drugi, trzeci, już mi tak naprawdę, drodzy Państwo, się troszeczkę te nasze wejścia zaczynają mylić. Dlaczego? Dlatego, że program konferencji od piątku, kiedy ona się rozpoczęła, do dnia dzisiejszego, do 1 października 2023 roku był naprawdę bardzo bogaty i właśnie kiedy w kuluarach żeśmy z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych wymienialiśmy się opiniami już tak na gorąco, to rzeczywiście taka książeczka zawierająca ten program merytoryczny i pozamerytoryczny była bardzo właśnie obfita wydarzenia. Ja się bardzo cieszę, drodzy Państwo, z 3 rzeczy, jakie udało nam się zrobić. Pokazać pierwszy dzień w streamach, pokazać troszeczkę wywiadów w drugim dniu, a dzisiaj zwrócić Państwa uwagę zarówno na 2 gości, było przed chwilą relacja ze sceny zakończenia konferencji zatytułowanej 5. Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, a teraz wielka radość, wielkie szczęście, fanfary, bo są z nami panowie, którzy, mamy 2 szefów w tym momencie. Jeden, który w tym momencie jeszcze pełni funkcję szefa i się tutaj posłużę kartką, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Jest nim pan doktor nauk o zdrowiu, pan Jarosław Madowicz. Serdecznie witam, panie doktorze. Witam serdecznie, witam słuchaczy, widzów. Tak, wszystkich z NT Live. I jest z nami również pan magister Ireneusz Szafraniec, który jest prezesem elektem również tego towarzystwa, bo za chwilkę pan doktor ustąpi miejsca koledze i pan Ireneusz Szafraniec będzie zarządzał tym towarzystwem na poziomie głównym. Tak więc serdecznie witam, panie Ireneuszu. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że panowie jesteście tutaj, bo uchwycić was to jest nie lada sztuka. Tu mamy informację od Łukasza. Łukasz? Drodzy Państwo, przepniemy się tylko szybciutko z mikrofonem. Rozumiem, że mnie słychać normalnie, tak? Dobrze, drodzy Państwo, jest z nami Łukasz, to się wszystko dzieje na... Widzicie Łukasza. Łukasz też ma z Luka Artist Studio, który zadbał o kamery, o światło, o to wszystko. Będę mówił do tego i panowie też. Zgadza się? Cieszę się bardzo. Widzicie Państwo, jak tu się sprawę na bieżąco załatwia. Łukasz czuwa i jest to bardzo dobry. Panowie, żal patrzeć na moment, kiedy wychodzi prezes czy prezesi i mówią, że to już koniec, ale może zanim o samym końcu, to cofnijmy się do piątku, a może najpierw do ostatnich tygodni, miesięcy przygotowań 5. konferencji Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych. To tak od kuchni, jak to szło, no to do tego piątku, panie prezesie. Szanowni Państwo, konferencję przygotowujemy praktycznie rok. My właściwie dzisiaj, kończąc konferencję, rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji takiego wydarzenia. Jest to zawsze co roku wyzwanie, ponieważ tą konferencję przygotowuje sztab ludzi. Czasami korzystamy z dodatkowych osób. Bardzo dziękujemy wielu osobom, które robią to, właściwie wszystkie to robią społecznie, nikt z tego nie pobiera żadnego wynagrodzenia, ale to jest rok pracy, rok uzgadniania wykładowców, zaplecza socjalnego, noclegów, spinania programu, także jest co robić. Także niby dzisiaj koniec, ale mówię początek już 6. Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych, jeśli chodzi o przygotowania. Zwracam się teraz do pana Ireneusza, pana magistra Ireneusza Szafrańca. Chciałbym zwrócić uwagę widzów i słuchaczy na współorganizatorów. I tutaj mamy Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie, której zdaje się tutaj jest jakieś tam poinnowactwo pańskiej kariery zawodowej. Jest z nami Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej i Polski Korpus Ratownictwa Medycznego. Panie prezesie, proszę kilka zdań powiedzieć na temat właśnie tych zacnych współorganizatorów. Tak, pracuję w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Jest mi to bliska instytucja, ponieważ nasze towarzystwo zawiązywało się, właśnie pierwsze spotkanie było na terenie uczelni w Nysie. Tam żeśmy podjęli właśnie decyzję o założeniu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Uczelnia nyska towarzyszy nam w konferencji od wielu lat. Myśmy jeszcze tworzyli wcześniejszą konferencję w Szczyrku,
natomiast jest to stały partner. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej również jest współorganizatorem. Prezes Jarosław Madowicz pracuje również na tej uczelni i nas wspomaga ta uczelnia merytorycznie, ale również jest współorganizatorem. Natomiast Polski Korpus Ratownictwa Medycznego to jest taka obszar naszego towarzystwa, które właśnie też logistycznie, powiedzmy, wspomaga nas przy organizowaniu konferencji. Bardzo dziękuję. Jak będziemy sobie, drodzy Państwo, ten mikrofon z rąk do rąk przekazywać, w ten sposób pokazujemy, jak dobrze współpraca nam tutaj idzie, ale zapewniam Państwa, że przez ostatnie dni, tak naprawdę od czwartku, kiedy zjawiliśmy się w hotelu Stok w Wiśle tutaj, ta współpraca idzie nam świetnie. Zwracam się do Pana Prezesa, jeszcze obecnie zarządzającego tym świetnym ciałem. Chciałbym jeszcze, żeby Pan, Panie Doktorze, odniósł się do patronatów honorowych i może komitetu samego naukowego. Przewodniczącym tego komitetu jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych pan Jerzy Piecuch, który był gościem, który miał swój wykład inauguracyjny, a potem dołączył również do naszej debaty, która miała miejsce dnia kolejnego. Tak, pan profesor jest osobą, która jest związana z medycyną ratunkową i z zawodem ratownika medycznego poprzez kształcenie wielu, chyba już nawet można powiedzieć, pokoleń, wielu absolwentów, tak, tego kierunku. Jest bardzo nam tutaj przychylny i korzystamy z wiedzy i doświadczenia pana profesora. Stąd chyba to już druga edycja, gdzie zaprosiliśmy pana profesora do poprowadzenia właśnie tej części takiej naukowej. Bo jesteśmy towarzystwem naukowym, konferencja jest naukowa, więc taki jakby sztab ludzi, który jest związany właśnie z tą merytoryczną częścią naukową, musi być tutaj obecny i ktoś musi sprawdzać, czy te treści, które przekazujemy, nie są treściami niewłaściwymi. Także to wszystko, czego słuchają uczestnicy, są to rzeczy aktualne, jak najbardziej właściwie aktualne, nowe standardy w niektórych przypadkach. I to tak właściwie z panem profesorem mamy. Ja chciałbym jakby ściągnąć z panów taki trudny obowiązek wyrecytowania wszystkich partnerów, głównych partnerów jakby współpracujących i wystawców i patronaty medialne, więc pozwolę sobie tylko państwu przypomnieć, że partnerem głównym 5. Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych była firma Interubezpieczenia, partnerami również było Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Supra Brokers i proszę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku. Szpital w Rybniku, bardzo serdecznie dziękujemy. Wystawcy, sponsorzy Kigel, Lardal, Medical Poland i Striker i Autoform i patronat medialny nad imprezą objęła Elamed z magazynu Na Ratunek, Krzysztof Kotliński, Paramedic Poland i Jakub Nele z portalu Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja i kanał NT Live, Nordic Triget, który od wczoraj, drodzy panowie, ma nową nazwę, nazywamy się Nordic Walking, co niektórzy nas przechrzcili, żeby łatwiej było zapamiętać. Tak więc jak usłyszycie drugą nazwę w kuluarach, to jesteśmy Nordic Walking. Panie prezesie, już za chwilkę pańska wielkie zadania związane z zarządzaniem tą strukturą Krajowego Zarządu, Głównego Zarządu Ratowników Medycznych, ale zanim jeszcze o tym, to proszę powiedzieć, z czego pan tak jest najbardziej zadowolony z tej konferencji, z czego pan ma taką największą frajdę? Bardzo mnie cieszy, że uczestnicy konferencji byli zadowoleni, spotykałem się naprawdę z miłymi opiniami. Przyjechali tu przede wszystkim pracownicy zawodów medycznych, pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze i nie tylko. Wiemy, jak nasza praca wygląda, to jest praca mocno stresująca, praktycznie cały czas nam towarzyszy mocny stres i chcemy tym ludziom zapewnić oprócz jakby wiedzy merytorycznej w postaci wykładów, również momentu odpoczynku psychicznego, po prostu takiej zwykłej zabawy, porozmawiania w kuluarach, pośmiania się, bo już dzisiaj wracamy znowu do pracy, znowu do pełnego stresu. A pan, panie doktorze, tak na gorąco, bo to chyba wtedy jest takie najbardziej, mniej przemyślane, bardziej emocje. Emocje są ważne. Z czego pan się cieszy najbardziej, kiedy pan sobie o tym myśli, to tak się i na twarzy, i w serduchu się rozpromieni. To co to takiego?
No ja również oczywiście, no nie będę tu jakiś oryginalny, to przede wszystkim zadowolenie naszych uczestników, a ja na to patrzę troszeczkę inaczej, bo ja wolę patrzeć na krytyczne uwagi, bo zadowolenie się cieszymy. Natomiast my z edycji na edycję zawsze modyfikujemy konferencję, bo no, nigdy nie jest tak, że to wszystko na 100% wychodzi, to miejmy tego świadomość. To są czasami jakieś drobne logistyczne rzeczy, które wystarczy poprawić, a one mają wpływ na komfort pobytu tutaj osób, możliwość bycia na każdym wykładzie, skorzystania z wszystkich części konferencji, które przygotowaliśmy. Także my już wiemy, że przyszłoroczna konferencja, na którą już zapraszamy w sumie, 4-6 października, tak gdzieś planujemy, że będziemy organizować i wiemy już, co mamy poprawić, przynajmniej w pewnej tam części, żeby ludziom było tutaj łatwiej i mogli korzystać z wszystkiego, co chcemy im zaproponować. Drodzy Państwo, zatem rekomendujemy, żeby już może w tym momencie wpisać sobie datę, przynajmniej około tego dnia, tych dni, które wskazał Pan Prezes, tak żeby w dużej ilości konferencji i wydarzeń, szczególnie o takim poziomie sympozjów naukowo-konferencyjnych, gdzie program merytoryczny jest bardzo silny, bardzo mocny, no, konkurencja jest stosunkowo duża na rynku, prawda? Ale, drodzy Państwo, ta konferencja, Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, jest organizowana przez samych zainteresowanych, przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, więc chyba to jest najbardziej dedykowana konferencja właśnie ratownikom i ratowniczkom medycznym pracującym zarówno w prehospitalu i w strukturach wewnątrzszpitalnych. Zgadzacie się panowie? Znaczy po części, bo pozwolę sobie tutaj jeszcze dodać, że my nie ograniczamy się tylko dla grupy zawodowej ratowników medycznych, stąd też nazwa Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych. Myśmy się raczej skupili na stanach nagłych, nie na samym zawodzie, tak? Więc dlatego, tak jak powiedział Irek wcześniej, że wśród uczestników mamy i lekarzy, i położne, i pielęgniarki, no oczywiście duża grupa ratowników, to ten główny trzon, ale te stany nagłe nas jakby tutaj skupiają. My się skupiamy wokół stanów nagłych i dlatego się spotykamy, a one występują no, chyba w każdym miejscu w ochronie zdrowia. No oczywiście w ratownictwie medycznym będziemy najwięcej tego widzieć, ale pozostałe części podmiotów leczniczych też. Tak, może uprecyzuję dokładnie, o co mi chodziło. Chodziło o to, że to jest właśnie tak ważna konferencja, tak ważne wydarzenie, szczególnie dla ratowników medycznych, bo Pan jako prezes główny, prezes zarządu głównego tego stowarzyszenia, naszego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych, no jakby markuje, patronuje i jest ciałem organizacyjnym, więc tak może teraz to bardziej wybrzmiało. Panie prezesie, prezes elekt zarządu, co by Pan sobie życzył, tak też na zasadzie takiego prywatnego, osobistego, również z punktu widzenia naukowego i dydaktycznego, z naukowo-dydaktycznej strony, co by Pan sobie życzył, żeby w przyszłym roku się pojawiło? Może Pan zamarzyć, o czym Pan chce, ponoć marzenia się spełniają i uważaj, o czym marzysz. No przede wszystkim liczę, że w przyszłym roku 6. Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych będą obfitowały w wielu wystawców, bo nie ukrywam, że też wystawcy powodują to, że ta cena jest powiedzmy w miarę możliwości dostępna dla zawodów medycznych. Nie ukrywam, że hotel Stok jest to hotel o wysokiej jakości, ale też nie jest to miejsce w cudzysłowie tanie, więc chciałbym, żeby tych wystawców było więcej, co będzie miało wpływ między innymi na cenę. Cenę, która może być mniejsza na przykład, niższa. No życzymy na przyszły rok, tak planujemy, może chyba nic się nie stanie, jak zdradzę troszeczkę tajemnicy, że chcemy sobie bloki tematyczne wprowadzić na przyszłą konferencję, żeby tematy, bo wiadomo, medycyna stanów nagłych jest to interdyscyplinarna nazwa, bo przecież tam można praktycznie wszystko wrzucić, prawda? Więc tutaj chcemy troszeczkę zmienić jakby chyba program, szeroko mówiąc, na takie bloki tematyczne. No i oczywiście też mamy pewne swoje ograniczenia, ponieważ nie ukrywam, że hotel Stok też ma swoje ograniczenia. My byśmy chcieli i kilka tysięcy uczestników, natomiast niestety miejsc jest tylko 400, około 400 i w tym zakresie musimy się obracać. Panie prezesie, jakie jest pańskie marzenie?
Moje marzenie jest, moim marzeniem jest to, aby oczywiście to wszystko, co powiedział tutaj prezes Elekt, jest jakby najbardziej aktualne, ale żebyśmy ten program, który przygotowujemy, żeby był jeszcze bardziej przyjazny naszym uczestnikom. I do tego na pewno doprowadzimy. Tak jak powiedział tutaj prezes Elekt, będziemy robić takie bloki tematyczne. Każda sesja będzie naznaczona jakimś tematem. Będziemy starać się, no nie chcę na razie może jeszcze zdradzać kuchni, bo to musimy też poustalać z naszymi gośćmi, z wykładowcami. Dla nas trudną rzeczą jest to, że czasami ten program się pojawia w ostatnim momencie. Jest program ramowy, ale my go szlifujemy i właściwie do ostatniego momentu on jest jakoś taki poprawiany i podawany jest uczestnikom. Żałuję oczywiście bardzo tego, ale no nie da się tego inaczej zrobić praktycznie tam 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem i za to przepraszam, bo tu mówię, to jest cały czas dynamiczne, my rozmawiamy z wykładowcami, różne rzeczy się dzieją, ale staramy się poszukać zawsze wykładowców no, z tej górnej półki i tych, którzy coś są w stanie przekazać, co będzie wartością dla uczestnika, a nie będzie tylko jakimś takim wykładem czysto akademickim. Dziękuję, drodzy Państwo, że nas pozdrawiacie, że jesteście z nami dzisiaj i wczoraj, byliście też w piątek. Wiele osób tutaj się przewijało, tak brzydko powiem, przez nasz pasek. W NT Live jest dzisiaj z nami również pani Magdalena, którą bardzo serdecznie poznałem, i tym razem Gniezno. Byliście Państwo tak naprawdę z wielu części Polski i się okazuje również nie tylko, bo z różnych innych miejsc. Byli z nami widzowie, słuchacze, którzy są na co dzień również poza granicami Polski. Panowie, ja bym chciał jeden wątek poruszyć. Była to debata związana z zawodem ratownika medycznego, a dokładnie z samorządem, budującym się pomału w takim procesie wieloetapowym, który jest powierzony komitetowi organizacyjnemu. Czy możemy liczyć na to, że w trakcie kolejnych konferencji ten wątek samorządu, zarządzania tym potencjałem ratowników medycznych z punktu widzenia kapitału ludzkiego i wszelkich innych problemów będzie stałym elementem, stałym programem w naszej tej rzeczywistości konferencyjnej? To może to pytanie najpierw do pana Elekta, no bo za chwilkę pan za to będzie odpowiadał. Czy możemy liczyć, że to będzie stały punkt programu? No chciałbym, jest okazja właśnie przy takiej konferencji spotkać się, porozmawiać o przyszłości ratownictwa, o kierunkach rozwoju ratownictwa, właśnie o samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Ratownicy medyczni już nie możemy, bo cały czas mówimy, że to jest młody zawód. My już nie jesteśmy tacy młodym zawodem i ten zawód już pewne fundamenty ma dość stabilne, ale teraz wiadomo, trzeba jeszcze go jakby doprecyzować. Ja jestem w tej troszeczkę może lepszej sytuacji niż tutaj Jarek, ponieważ nie jestem w komitecie założycielskim, mi jest łatwiej pewne rzeczy powiedzieć, które może nie wypada komitetowi powiedzieć. Natomiast liczę na to, że my jako Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które w naszym zakresie jest taka kwestia naukowa, no będzie w jakiś sposób współpracował z samorządem zawodowym i właśnie taka konferencja to jest miejsce, gdzie te poglądy, zdania powinny między sobą wyjaśniać pewne kwestie, które są jeszcze dzisiaj sporne i myślę, że będą sporne, bo myślę, że jakbyśmy byli wszyscy jednomyślni, to do niczego by dobrego nie prowadziło. Każdy ma swój punkt widzenia i trzeba się tymi swoimi opiniami wymieniać. Panie prezesie, bo na pewno coś warto dodać. Znaczy, jeśli mówimy o samorządzie, to i popatrzylibyśmy na samorządy innych zawodów medycznych, no bo to no trochę będziemy kopiować, prawda, to funkcjonowanie, to samorządy współpracują z towarzystwami naukowymi i my jesteśmy, tak jak mówię, już wielokrotnie mówiłem, my jesteśmy towarzystwem naukowym. To, że akurat obecnie trochę bardziej zajęliśmy się legislacją, no bo akurat taki moment, ustawa o zawodzie, która wchodziła, chcieliśmy w tym mieć swój udział, tworzenie samorządu też w tym chcemy mieć swój udział, ponieważ no, mamy świadomość, jakie to jest duże wyzwanie i mamy świadomość zagrożeń. Jeśli chodzi o przyszłość, to myślę, że na pewno ten wątek samorządu zawsze się gdzieś będzie pojawiać, aczkolwiek mówię, no, konferencja jest wielozawodowa, wielodyscyplinarna, także nie może zdominować naszej konferencji.
Drodzy Państwo, nie przedłużając, bo już za 10 minut godzina 15 i za chwilkę trzeba zrobić robotę w drugą stronę. Trzeba to wszystko poskładać teraz, popakować, co też będzie wymagało dużo czasu. Słowami podsumowania może zwrócenia się, drodzy Panowie Prezesi, do całego zespołu, który przygotował konferencję, bo jak tutaj zasięgam tylko wzrokiem do programu, to tych osób było wiele. Myślę, że bardzo trudno byłoby wyrecytować z głowy każde nazwisko i imię, ale jestem przekonany, że dobrze jest odnieść się z dobrym słowem do Waszych stałych współpracowników i Waszych partnerów z Komitetu Organizacyjnego Konferencji, no bo te osoby wykonały naprawdę kawał dobrej roboty, a ja na koniec pozwolę sobie, drodzy Państwo, ze swojej strony podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się temu, by NT Live mogło być z Państwem w takiej jakości, w tak pięknym miejscu, tak dobrze zaopiekowany. No to kieruje głos Pan Prezes elekt do na przykład kogo? Nie będę tu nikogo wyróżniał, ponieważ jesteśmy zespołem i jestem bardzo dumny z tego zespołu. Zespół się spisał na 5 z plusem. Nie było jakichś większych, powiedzmy, problemów. Wszystko się, powiedzmy, spięło. Uczestnicy zadowoleni, wszystko było na czas i z tego miejsca, drogie koleżanki, koledzy, jeśli mogę Wam podziękować, to naprawdę chylę czoła i dzięki za kawał świetnej roboty. Panie Prezesie, Pan doktor Jarosław Madowicz, proszę uprzejmie. Oczywiście, ja też nie będę nikogo jakoś specjalnie wyróżniał, na pewno wyróżnię uczestników, bo to dzięki nim tu jesteśmy i dla nich jesteśmy. Nie robimy tego sami dla siebie, bo to tak po prostu nie jest. Oczywiście cały zespół pracuje, dziękuję też panu tutaj, panu redaktorowi, dziękuję panu, nie wiem, operatorowi i montażyście, tak, czy jak się nazywa, tak, wszystko w jednym, ale naprawdę bardzo panom dziękujemy, bo to pokazanie tej konferencji też od kuchni, tak, i tej konferencji na żywo, no pokazuje też, że warto przyjeżdżać w takie miejsca, że tu, no nie wiem, nie boli, żeby tu przyjechać, tylko po prostu są to jakieś no, fajne rzeczy, z których myślę, że ludzie wyciągają ciekawe po pierwsze i znajomości, wymieniają się doświadczeniami, ale przede wszystkim też mogą trochę wiedzy tej takiej podyplomowej zasięgnąć, aczkolwiek powiem, że też mamy studentów, którzy też chętnie tutaj przyjeżdżają, żeby już wchodzić w ten świat medycyny czy ratownictwa medycznego. No tak, i to też jest spotkanie po latach, bo zdaje się pan prezes Szafraniec spotkał między innymi pana profesora Piecucha, który był kiedyś pańskim wykładowcą i myślę, że łza się zakręciła, taka nostalgia, bo to pewnie kilka lat temu było. Coś niesamowitego. Najpierw spotykam profesora Piecucha, którego z tego miejsca pozdrawiam jako mojego wykładowcy, to on mnie wprowadzał właśnie w to ratownictwo medyczne, a za chwilę spotykam Kacpra Sumera, którego ja z kolei uczyłem i to jest mój absolwent, który przyjeżdża z Wielkiej Brytanii i nam pokazuje, jak to wygląda w innym państwie. No, jest coś niesamowitego, ale właśnie po to się spotykamy. Są absolwenci, tu są przyjaźnie, tu są koleżeństwa, więc dzięki, że byliście z nami, mówię tutaj do wszystkich uczestników i gości. Ale musiał pan iść per Friday, jak pan widział Kacpra, tak pięknie posługujący się językiem angielskim jako wykładowca i paramedyk, który przybliżał nam te wszystkie tajniki badań europejskich. No widzę, że nawet się pan w tym momencie wzruszył, co jest bardzo miłe, żeby móc to obserwować. Drodzy Państwo, pozwólcie, że ja zwrócę się teraz do Łukasza. Łukasz, dziękuję za twoją pracę, za twoje poświęcenie, za twoje zaangażowanie i profesjonalizm. Łukasz Wierzba, Luka Artist Studio, który realizował dla Państwa wiele rzeczy. Już niebawem z pewnością na Państwa profilu w internetach będzie większa relacja, będą zdjęcia i będziecie Państwo mogli zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście Łukasz zrobił. Bardzo serdecznie dziękuję Pawłowi Kamyszowi z Kamysz Koszulki Ratownicze za to, że zadbał o mój wizerunek, za to, że zadbał o mój komfort, bo wydaje mi się, że wizerunek jest bardzo ważny w obecnych czasach. Wojtek Guśniowski, dziękuję Ci za piękny projekt naszego baneru, który za chwilkę pojawi się jako reklama w gazecie Na ratunek, co też cieszy, bo 4. sezon NT Live spowodował, że żeśmy wystrzelili z wieloma projektami, z wieloma inicjatywami i chciałbym też Panom podziękować za zaproszenie. Dobrze, to proszę. Chciałem z tego miejsca podziękować Kubie, naszemu człowiekowi, którego nikt nie widzi, a dzięki niemu konferencja trwa, mierzy czas, więc z tego miejsca Kuba dzięki, również napracowałeś się i chyba najwięcej.
Tak, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem z Łukaszem tego, co Kuba zaprezentował i ja widziałem tam minimum słów, maksymalnie dużo efektów jego pracy. Spokojny, cichy człowiek, ale na każdą rzecz, którą żeśmy prosili, czy można, tak, można i już jest. Kuba, jeżeli to oglądasz, jeżeli jesteś z nami, to bardzo Ci za to dziękujemy i liczę na to, mam nadzieję, panowie, Łukasz, Kubo, że spotkamy się w takim gronie w przyszłym roku, żebyśmy mogli jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie, a nie tylko efektownie pokazywać Państwu to, co się dzieje. A dzieje się bardzo dobrego, dużo w świecie medycyny przedszpitalnej, w świecie medycyny stanów nagłych i zachęcam Państwa do tego, żebyście wspierali towarzystwa naukowe, studenckie, wszelkich patronów, którzy pomagają nawzajem temu, by stany nagłe, dotykające wiele grup zawodowych, o których dzisiaj powiedział pan doktor, nie były związane czy tylko przyklejone do jednego zawodu, ale do ogromnej ilości zawodów medycznych, które realizują zadania związane ze stanami nagłymi. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wizytę w naszym dzisiejszym studio panu doktorowi nauk o zdrowiu Jarosławowi Madowiczowi, prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych i panu magistrowi Ireneuszowi Szafrańcowi, prezesowi Elektowi tej organizacji, tego stowarzyszenia, który już za niebawem przejmie stery i będzie dalej prowadził stowarzyszenie w dobrym, mam nadzieję, kierunku, czego panom serdecznie życzę. Drodzy Państwo, to było ostatnie wejście w hotelu Stok. Dziękuję obsłudze, dziękuję dyrekcji za piękne przyjęcie, panom z ekipy technicznej również za wsparcie. Jesteście naprawdę sprawną, bardzo profesjonalną ekipą. Kłaniam się nisko, Jacek Borowiak, Entelife. Do zobaczenia już 10 października w odcinku z panią Małgorzatą Wypych o emocjonalnych aspektach ratowania życia i zdrowia. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.